Piotr Adamek, ProSat. Ten materiał kieruję do 3 konkretnych grup. Jednostek samorządu terytorialnego, firm, które zawodowo zajmują się utrzymaniem trudnych terenów zielonych, operatorów i właścicieli farm fotowoltaicznych. Więc jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie Twoim i Twoich ludzi oraz pracy z pełnym zachowaniem warunków BHP, racjonalnym wydawaniu pieniędzy i szybkiej stopie zwrotu inwestycji, urządzeniu, które wydajnością zastąpi kilku pracowników oraz wykona pracę wszędzie tam, gdzie człowiek nie powinien pracować, to urządzenie jest dla Ciebie. Poznaj Timan RC751, zdalnie sterowaną, hydrauliczną kosiarkę bijakową, zaprojektowaną nie wokół ograniczeń, ale wokół potrzeb operatora i inwestora. Zdalne sterowanie, serce bezpieczeństwa. Skarpy, wały przeciwpowodziowe, okolice paneli fotowoltaicznych, rowy, nasypy. Wszystko to są miejsca, gdzie tradycyjne koszenie oznacza ryzyko wypadku, pracę w skrajnie nieergonomicznych pozycjach oraz ogromne koszty osobowe. Duńska kosiarka gąsienicowa Timan RC751 zdejmuje człowieka z terenu pracy i zostawia go tam, gdzie jest bezpiecznie. Pilot naszej kosiarki gąsienicowej Timan RC751 został zaprojektowany przez włoską firmę Autek, która jest pionierem tego typu rozwiązań i z dużą popularnością oferuje swoje piloty zdalnego sterowania dla branży komunalnej, rolniczej czy budowlanej. Omówimy sobie funkcję pilota od lewej do prawej. Zaczynając od lewej strony, tutaj ten napis Start, to jest komunikacja pilota z odbiornikiem maszyny. Zaraz po prawej stronie mamy włącznik noży poprzez sprzęgło elektromagnetyczne. Zaraz nad nim i po prawej stronie znajdują się 2 joysticki, którymi niezależnie regulujemy sobie pracę czy posuw urządzenia w sposób płynny poprzez hydraulikę w przód, w tył, w lewo i w prawo. Dodam tylko, że tego typu rozwiązanie jest dużo wygodniejsze i bardziej przewidywalne w obsłudze, szczególnie podczas pracy wzdłuż skarpy, gdyż mamy dużo większą kontrolę nad utrzymaniem prostego toru jazdy takim rozwiązaniem niż w przypadku joysticka proporcjonalnego. Mówię to z własnego doświadczenia, bo i takim joystickiem pracowałem. Po lewej stronie mamy potencjometr do ustawiania maksymalnej prędkości zadanej, więc niezależnie od obrotów silnika możemy sobie ustawić na tym potencjometrze, z jaką maksymalną prędkością zadaną to urządzenie w danym momencie się porusza. Prędkość maksymalną i minimalną mamy tutaj w zakresie od 2 do około 6 km na godzinę. Po prawej stronie mamy bardzo wygodne rozwiązanie w kontekście poruszania się wzdłuż skarpy. Mamy tutaj taki potencjometr, w którym niezależnie możemy sobie regulować prędkość jednej gąsienicy względem drugiej, więc w przypadku jazdy wzdłuż skarpy dosyć stromej, jeżeli ściąga nas siła grawitacji, możemy sobie rekompensować tutaj nadganiając lewą lub prawą gąsienicę, tym samym utrzymując prosty tor jazdy. Bezpośrednio pod tym potencjometrem mamy awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa. W tym miejscu znajduje się przełącznik do oświetlenia roboczego, które jest na wyposażeniu opcjonalnym. Tutaj mamy przełącznik programatora, którym w prosty i szybki sposób możemy sobie po jakimś czasie, jeżeli rozregulują nam się gąsienice, możemy sobie bardzo szybko i sprawnie skalibrować zarówno kierunek skręcania jednej gąsienicy bądź drugiej w lewo i w prawo, jak również posuw w przód i w tył. No i na koniec funkcja również przydatna moim zdaniem. Tutaj mamy gniazdo, do którego możemy sobie podłączyć ten oto kabel. Natomiast stosujemy go w sytuacji, gdy na przykład pracujemy w miejscu, gdzie nagle utracimy sygnał, ten zasięg się nam straci, na przykład pod liniami elektrycznymi, wysokoenergetycznymi. No i wtedy możemy sobie tutaj z jednej strony wpiąć w to gniazdo, a z drugiej strony wpinamy ten przewód do gniazda odbiornika, no i w ten sposób możemy maszynę przeprowadzić. Gąsienice, przyczepność i ochrona podłoża. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest maksymalna przyczepność i przewidywalność jazdy,
strome zbocza, piaszczyste, mokre, niestabilne podłoże oraz tam, gdzie nie chcemy niszczyć podłoża, tam sprawdzi się układ jezdny kosiarki Timan RC751. Zamiast powszechnie stosowanych kół mamy tutaj napęd gąsienicowy. Ale ważne nie jest to, że to są gąsienice. Ważne jest to, jak one pracują. Gąsienice kosiarki Timan RC751 umieszczone są na wachliwej osi tylnej. W związku z tym każda z nich pracuje niezależnie. Dzięki temu osiągamy efekt pełnego pokrycia na zasadzie kopiowania terenu, ale również optymalne rozłożenie masy urządzenia na powierzchni, co zapewnia minimalny nacisk na podłoże i zapobiega jego skalpowaniu i powstawaniu szkód terenowych. Producent nie widział miejsca na kompromisy i zastosował najsolidniejsze rozwiązania do układu jezdnego i napędu gąsienic występujące powszechnie w przemyśle budowlanym, rolniczym i leśnym. Mamy tutaj m.in. pompę hydrauliczną z podwójnym tłokiem, zapewniającą płynny, stabilny przepływ oleju, a co za tym idzie, chirurgiczną precyzję w sterowaniu maszyną. Z kolei napęd kół zębatych gąsienic poprzez silniki orbitalne, szeroko stosowane w maszynach budowlanych, takich jak koparki, ładowarki, generuje ogromną siłę obrotową już od najniższych obrotów i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń, zapewniając zawsze płynny posuw gąsienic, niezależnie od rodzaju podłoża czy ukształtowania terenu. Dla zwiększenia stabilności posuwu kosiarki Timan RC751 na skarpach i w grząskim terenie gąsienice można uzbroić w te oto kolce osadzane na całym obwodzie gąsienic, występujące jako wyposażenie opcjonalne. Proekologiczne kosisko z certyfikatem bezpieczeństwa. Zależy Ci na tak skrupulatnym rozdrobnieniu trawy i chwastów, że w zasadzie nie będzie czego zbierać po przejeździe? Cenisz sobie przyjemny dla otoczenia i dla oka reprezentatywny efekt koszenia z równomiernie rozproszonym i wprasowanym w podłoże pokosem? Kluczowe znaczenie ma dla Ciebie bezpieczeństwo pracy, bez ryzyka wyrzucania kamieni na zewnątrz? Poznaj kluczowe cechy układu koszącego kosiarki gąsienicowej Timan RC751. Bijakowa głowica robocza o szerokości 75 cm wyposażona została w 16 zestawów noży bijakowych o profilu Y, które bardzo skutecznie zmielą w pył wszelkiego rodzaju trawy, chwasty, dziką roślinność, nierzadko przekraczającą wysokość 100 cm. Natomiast umieszczony bezpośrednio pod nożami bijakowymi stalowy wał ma za zadanie estetycznie dognieść ten zmielony materiał i przyspieszyć jego rozkład na pożywne dla trawnika związki organiczne. Jak widzimy tutaj, napęd na głowicę roboczą poprzez sprzęgło elektromagnetyczne przekazywany jest przez ten oto podwójny system pasowy. Mamy tutaj pasy OptiBelta, które cechuje do 50% większa żywotność, odporność na rozciąganie i zakres pracy w temperaturach od -30 nawet do 100 stopni. Głowica robocza kosiarki Timan RC751 jest podwieszona na podwójnych sprężynach, które działają na zasadzie przegubu. Kopiując wszelkie nierówności terenu i zapobiegając wypadaniu niepożądanych materiałów na zewnątrz. Na potrzeby pracy w obszarach wrażliwych, takich jak tereny miejskie czy farmy fotowoltaiczne, ta część wylotowa wyposażona została dodatkowo w system podwójnej kurtyny gumowej, natomiast cały agregat pozytywnie przeszedł i otrzymał niemiecki certyfikat odporności na uderzenia kamienia. Wysokość koszenia w sposób płynny ustawimy tą oto tutaj metalową korbą z blokadą i aktualnym poziomem wysokości. Natomiast dla osiągnięcia jeszcze bardziej reprezentatywnego efektu koszenia, jeżeli taki mamy wymóg, możemy zastosować te oto noże bijakowe o profilu T, które występują na wyposażeniu opcjonalnym, i dzięki którym uzyskamy efekt jeszcze bardziej precyzyjnego, niższego koszenia. Skarpy, zbiorniki wodne, rowy, robota wykonana.
Skręcone kostki, kontuzje kolan, przemoczone buty i spodnie, pogryzienia przez komary, bąki, pokaleczone ręce. Masz tego wszystkiego serdecznie dość? Timan RC751 wykona brudną robotę za Ciebie. Proste czy pochyłe, słońce czy deszcz. Ty z dala od strefy roboczej, RC751 w terenie. Bezpiecznie i wygodnie. Zmodyfikowany przez inżynierów Timan 14-konny użytkowy silnik Brixen Straton przystosowany jest do pracy w niskich i bardzo wysokich temperaturach oraz pracy ciągłej z nachyleniami do 50 stopni w każdym kierunku. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego nachylenia urządzenie automatycznie odłączy napęd kosiska, dając operatorowi czas na ponowne ustawienie maszyny w bezpieczny tryb pracy. Zintegrowana chłodnica oleju hydraulicznego oraz lampka sygnalizacji wysokiej temperatury oleju w wykładzie hydraulicznym czuwają nad bezpieczną eksploatacją kosiarki Timan RC751. Zaprojektowana z myślą o farmach fotowoltaicznych. Niemiecki certyfikat bezpieczeństwa, ultrakompaktowa budowa czy wysokość poniżej 60 cm. To nie jest przypadek stylistyczny, to jest świadoma decyzja konstrukcyjna. Pierwotnym założeniem projektowym kosiarki Timan RC751 była pielęgnacja trudnej zieleni, chwastów, traw, dzikiej roślinności pod konstrukcjami paneli na farmach fotowoltaicznych. Producentowi za pomocą pewnych zabiegów technicznych udało się skompensować podzespoły urządzenia. Dzięki temu udało się osiągnąć maszynę o szerokości całkowitej poniżej 87 cm i wysokości całkowitej poniżej 60 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie tą kosiarką wykosić ponad 95% wszystkich farm fotowoltaicznych dostępnych w Europie. Omawiane przed chwilą agregat podwieszany na podwójnych sprężynach czy niemiecki certyfikat odporności na uderzenia kamieniami sprawiają, że Timan RC751 jest aktualnie jedną z najczęściej wybieranych zdalnie sterowanych kosiarek do pielęgnacji trudnej zieleni na farmach fotowoltaicznych. Bezpieczeństwo obsługi i wygoda konserwacji. Bezwzględnie poddana operatorowi. Wjedzie wszędzie tam, gdzie człowiek musiałby ryzykować zdrowiem. Praca w bezpiecznej odległości i z dala od spalin, wibracji i hałasu. Gotowa do przeglądu i serwisu z każdej strony. Pilot zdalnego sterowania z ponad 100-metrowym zasięgiem i awaryjnym wyłącznikiem stop na pilocie i na maszynie są zapewnieniem, że niezależnie od tego, czy pracujemy w terenie leśnym, w rowach, na zboczach czy na nieużytkach, praca operatora będzie zawsze bezpieczna i komfortowa z możliwością błyskawicznej reakcji w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Wbudowany sygnalizator świetlny uruchomienia noży z możliwością rozbudowy o dodatkowe oświetlenie robocze, klakson ostrzegawczy, czujnik przechylenia roboczego czy detektor nieobecności operatora to kluczowe rozwiązania, które mają za zadanie zmaksymalizować bezpieczeństwo pracy po stronie maszyny i operatora. Zdejmowana aluminiowa klatka ochronna, pokrywa górna otwierana za pomocą siłownika gazowego, czy też elementy obudowy z mocowaniem śrubowym zapewniają szybki i łatwy dostęp do podzespołów urządzenia wymagających okresowych przeglądów czy wymiany, takich jak pasy napędowe, oleje czy filtry. W urządzeniu mamy również wygodnie wyprowadzone zewnętrzne kalamitki do smarowania kluczowych podzespołów urządzenia, takich jak głowica kosząca czy chociażby gąsienica. Timan RC751 to profesjonalna, zdalnie sterowana kosiarka gąsienicowa stworzona do utrzymywania trudnych terenów, gdzie kluczowe są bezpieczeństwo ludzi, stabilność kosztów i przewidywalność pracy. System zdalnego sterowania całkowicie eliminuje konieczność operatora do przebywania w strefach zagrożenia, a ultrakompaktowa konstrukcja umożliwia pracę na skarpach, wałach przeciwpowodziowych i pod instalacjami fotowoltaicznymi. Europejskie pochodzenie maszyny z ponad 20-letnią obecnością na rynku oznaczają dopracowaną konstrukcję, łatwy serwis i szybką dostępność części zamiennych, co minimalizuje przestoje
i ryzyko eksploatacyjne. Timan RC751 to narzędzie, które pozwala realnie ograniczyć ryzyko BHP, zoptymalizować koszty utrzymania i zapewnić ciągłość prac w zastosowaniach komunalnych i usługowych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, poznać ofertę lub umówić pokaz, dane kontaktowe znajdziecie w opisie poniżej tego filmu. Tam też znajdziecie odnośnik do strony produktowej kosiarki Timan RC751 oraz odnośniki do naszych social mediów, do których subskrypcji już teraz serdecznie zapraszam. Piotr Adamek, kosiarka.pl. Dziękuję, że byliście ze mną.